A zobacz, czy to w ogóle nagrywa dźwięk, bo tu skacze, ale tu nie skacze. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, dzień dobry, witajcie. Jak sobota to wycieczka. Dzisiaj wybieramy się do Krakowa na targi Expo. Kamperowo-podróżnicze. Będziemy zwiedzać, inspirować się, poznawać nowych ludzi i spotkać się ze starymi przyjaciółmi. Dokładnie, a co do starych przyjaciół, dostaliśmy wejściówki od Raxo. No i jedziemy, bo będzie Raxo, będą dachowe namioty, będzie Jolko, będą sami swoi i będzie dużo firm, z którymi chciałbym pogadać, zaczerpnąć inspiracji i przede wszystkim się zaznajomić. Także idę zapłacić te 245 zł za paliwo i lecimy dalej, chodźcie z nami. Smoke weed every day. Mamy to. Punkt pierwszy programu zaliczony. Dojechaliśmy i nikogo nie pogryźliśmy na miejscu po drodze, bo naprawdę korki są niesamowite. Także idziemy, z tego co widzieliśmy, to część ekspozycji jest w środku, a część ekspozycji jest na zewnątrz. A przy okazji tu się warto po parkingu pokręcić, bo tu całkiem fajne fury stoją już na parkingu, a co dopiero w środku będzie. Ho, ho, ho. No i najważniejsze to pogoda nam się udała. Jak widzicie, ja bez kurtki. Aga zmarzluch, więc w kurtce. Masz mikrofon włączony? Włącz to. To ja nie mam? Mam na żółto. Proszę, lampeczka, wszystko, zależy jaki klimat. Aha, i to się rozsuwa. To się rozsuwa, no, na grzebień. Na grzebień, no. Spoko. Zlewik. Deska do krojenia. I pod deską pewnie schowek? Aha, tu Tak, masz. Aha, skrzynia, ta pudełeczko. niemiecka. Cześć, oficjalnie Maciek. Tomek, cześć. Ekipa Make Life Camper. Tam możesz pokazać logo. A tu jest, dobra, ale tam, no, a tu jest, dobra. Sorry, zakręcony. Opowiedz, co robicie fajnego? Make Life Camper, no co, mamy mini campery na wynajem, działamy w Warszawie, a poprzez te mini campery promujemy nasze zabudowy. Camperboxy znacie doskonale. No, czym staramy się tutaj wyróżnić, to żeby te camperboxy były modułowe i były lekkie. Także zabudowa do takiego Berlingo, tutaj mamy czy Kangoo, waży około 50 kg. To jest kilka elementów oddzielnie. Zależy nam na tym, żeby użytkownik mógł sam sobie zdemontować, sam sobie zamontować, przenieść czy to do piwnicy, czy to do garażu, poustawiać sobie tak, żeby to było wygodnie. No i nie tracimy wtedy tego samochodu na co dzień, bo tutaj przy tej zabudowie w samochodzie ciągle mamy 5 miejsc do jazdy, 2 miejsca do spania. Tak, to jest bardzo ważne. Tak samo się nastawiamy właśnie na to, żeby te miejsca do siedzenia były, a dwa, jak to wszystko się złoży, żeby ten samochód wyglądał w miarę cywilnie, no wy się rzucacie w oczy, bo wasze auta są naprawdę fajne, fajnie kolorowo i rewelacyjnie to zrobione, ale no tak, ale no generalnie jakby nie było tej rolety, no to powiedzmy, że to jest samochód cywilny, nie? Także Dokładnie. naprawdę fajnie to robicie, ale powiem Ci, że nie wiedziałem, że Wy się zajmujecie też właśnie dystrybucją tych zabudów, bo ja byłem pewny, że Wy tylko wynajmujecie, także to... Nie, to jest zabudowa według mojego pomysłu, lekka, modułowa. No, oczywiście rynek tego jest bardzo duży, ale tak naprawdę jak się wejdzie w te szczegóły, każdy ma tam jakiś swój smaczek, inny nie? Tak. Takie smaczki są rynkowe, tak, zgadza się. Staraliśmy się, żeby było to też fajne, estetyczne, cieszyło oko. No i jest. No i jest, tak, zdecydowanie jak zobaczyłem Was gdzieś na grupie pierwszy raz, to no, rzuca się to wszystko w oko, nie? Fajnie, w ogóle fajnie ten design, fajne to wszystko jest tak z głową pomyślane, więc no, powiem Wam, fajne rzeczy robicie. Dzięki wielkie. Mamy pierwszą w ogóle w Warszawie wypożyczalnię mini camperów, tak? Byłem zaskoczony, że nie ma takiej opcji. Ja sam podróżowałem po Australii właśnie takimi małymi samochodami, na Islandii jest to bardzo popularne, w Skandynawii. U nas tego z jakiegoś powodu nie ma. Nie bardzo widziałem, żeby ktoś próbował, kilka jakichś tam mniejszych prób. No i staramy się zachęcić do kamperowania, bo to jest taki entry level, nazwijmy to, tak? No, zgadza się. Żeby spróbować, czy to jest dla mnie, czy nie. Jest to oczywiście na innym poziomie finansowym niż duże kampery. Zdecydowanie. No i można się przekonać, czy takie rozwiązanie jest dla mnie, czy nie. Także moi drodzy, jakbyście chcieli spróbować żyć jak my w samochodzie, to zawsze możecie spróbować wypożyczyć, wynająć sobie takiego kamperka
i zobaczyć, jak to jest. Albo sam camperbox, bo taką ofertę też mam. Albo samego camperboxa, jeżeli już auto macie, a nie chcecie jeszcze inwestować pieniążków. Także no, rewelacyjne rozwiązanie. Zapraszamy. Dzięki wielkie. Lecimy dalej. Co sądzisz o takim? No ja nie. Tak fajne oświetlenie w ogóle zrobione. Fajne, nie? No to już jest taki wyprawowiec. Tak, taki wyprawowiec, nie? My nie jeździmy aż tak. Już wielkie koło i tak dalej. Duże spalanie. Wszędzie wejdzie. Musimy zobaczyć tu w środku, co tu się dzieje. To fajne, ale nie nasze klimaty. Nie? Nie, zdecydowanie nie. Ja jednak cywilnie, tak żeby się gdzieś ukryć. Maleństwo wiedzie wszędzie. Dokładnie. Uwaga, piesek. Cześć piesku. Co, idziemy do środka, nie? Tak, jak już mówiłam, idziemy do środka. No to więcej będzie znajomych twarzy, bo to ekstra. Dziękujemy. Masz all inclusive. Mam all inclusive, możemy wchodzić. No i udało nam się wejść do środka. Na razie jest pełnokolorowo, jak sami widzicie, pełno światełek, samochodów. Wszystkiego jest dużo, pełno. Sami nie wiemy, gdzie mamy iść. Więc idziemy po kolei. Chodźcie z nami. Mężu, ja nawet nie jestem w stanie do tego wsiąść. Ja bym potrzebowała schodki z Ikei. Zobacz to koło. No zobacz, ten samochód jest wyższy ode mnie. O, taki by mi wystarczył. Łóżeczko, prysznic, prawdopodobnie parę No szafeczek. tak, tylko żeby mieć i to kuchnia. musisz mieć takiego sprintera, nie? No to jest ogromne auto, nie? No nie, no takie Ducato jak ma Odyn na przykład. Dobra, na chwilę przeszkodzimy w robocie. Cześć Oskar. Cześć, witam. Przedstawiamy Wam Oskara z Raxo, czyli Cześć. od zabudów, które wozimy od 5 lat już chyba. Od 5 lat, no. Właśnie tak, żeśmy się dzisiaj zastanawiali. Tą właśnie zabudowę Nano mamy już chyba 5 lat. Jeździła z nami w Octavii, a teraz jeździ z nami No, w Caddy. Caddy, I no to to mamy świadczy, chyba, że chyba są dobre. i chyba mamy pierwszy egzemplarz, nie? Jeden z pierwszych. No, jeden z pierwszych, No. tak, jeden z pierwszych, tak. To trzeba przyznać, że już ewoluowało. Wielu rozwiązań nie mamy, które są w nowych rozwiązaniach, Tak, ale tak. dalej są ponadczasowe. Także No myślę, że tak, no dlatego akurat właśnie ten zestaw Raxo Monk został jeszcze z nami. Mamy natomiast wersję ulepszoną, mamy Monka X. Jest troszeczkę bardziej zupgrade'owany, bardziej funkcjonalny. Jest taki świeższy, bym powiedział, tak, oglądaliśmy, jest fajny, bo ma umywalkę właśnie. Nie? Tak, ma już umywalkę w zestawie, Ile on dodatkowy waży? blacik. Ten zestaw waży 38 kg około. Okej, czyli tak pi razy oko No, 10 ten waży kilo. 25, No. nie? Więc No, jest czyli- niewielka różnica. Wciąż jest jeszcze szansa, że zamontujemy ją w jedną osobę. Okej, Nie? no to całkiem fajne rozwiązania, nie? Bo już nie mówię o tych dużych rozwiązaniach, bo tutaj zdradzę Wam pewien sekret, że tutaj zagadujemy, żeby potestować więcej rozwiązań. Także może się pokażą na odcinkach niedługo, wiecie, raz takie, bo mają naprawdę fajne rozwiązania. Zaraz Wam pokażemy tam w busie Dokładnie. takie fajne rozwiązania. No, mamy Ono- i do kombiwanów, i do vanów, także Tak, tamto rozwiązanie się biwak nazywa, tak? tak, Raxo Biwak. No. Także zaraz Wam pokażemy, już puścimy Oskara zaraz, żeby mógł iść pracować, bo mają naprawdę zainteresowanie. Także zapraszamy. A myślę, że na hasło od Ludki, wiecie, coś tam da się ugrać. No też tak myślę, jak najbardziej. Także w końcu mieliśmy okazję przedstawić na kanale. No i co? Puszczamy Cię, idź ciężko, Tak jest, i pracuj. do zobaczenia. No. Do Widzimy się zobaczenia. u nas na filmie. Dokładnie. Super. Powiedz coś tutaj ciekawego, co widzimy. O, ja chciałam, no to hop do środka. No to hop do środka, ale No to to hop zaraz, do co my tu środka. widzimy? No jak tu co? Nową zabudowę Raxo? Biwak, o właśnie. Nazywa się biwak. Otwórz szufladę, pokaż miejsce na lodówkę, na cały sprzęt. Także no, zastanawiamy się, żeby to wsadzić do naszego busa. Tu masz na umywalkę. To jest miejsce na zlew, tu jest kawałek blacika roboczego, a tu pewnie się mieści jakaś lodowa i inne kraty, które... O, to jest piękne miejsce do przechowywania. No. Cudności. Dobra, zamykaj, wskakuj do środka, przymierz się, czy Ci pasuje. Ale poczekaj, jeszcze musimy powiedzieć najważniejszą rzecz. Teraz zabudowa jest taka jednoosobowa, ale jest tutaj taki grzebień, który się wysuwa i można zrobić spokojnie takie wielgachne łóżko na dwie osoby. Ty. Ja się O, nie, na wysokość, ja się mieszczę, na wysokość nie patrz, bo on jest wyższy niż nasz. ale ja się mieszczę. Wygodnie, nie? Szłoby nawet pracować. Montować odcinki. Montować odcinki to ty montujesz. Ej, ale fajne. Dobra, a jak jesteśmy na stoisku Raxo, to jesteśmy też na stoisku. Komfort Technik, Komfort Sport. Cześć w ogóle oficjalnie, Cześć. Maciek. Mariusz. My się pierwszy raz widzimy, znamy się z Instagrama. Tak. Oni sprzedają naprawdę rewelacyjne rzeczy właśnie. Bagażniki dachowe są dystrybutorem, bagażniki dachowe, Rowerowe. rowerowe na hak. Tak.
bagażniki dachowe trumny, tak zwane, i są dystrybutorem właśnie Raxo i stąd myślę, że się znamy. Tak. Opowiedzcie coś o sobie jeszcze więcej, bo staracie się fajnie, prężnie działać na social mediach. Tak, wydaje mi się, że jako jedyni w Polsce działamy tak względem bagażników. Jest to dość niszowa sprawa. Tak, no głównie zajmujemy się produktami Spinder, Mont Blanc. Mamy też boksy dachowe. Nasza firma się ogólnie wywodzi z produkcji bagażników dla firmy Volkswagen. O, Tak, proszę. produkowaliśmy przez 30 lat, ale przez problemy w automotive już nie produkujemy, więc zajmujemy się tylko sprzedażą teraz. Proszę, czyli macie dogłębną wiedzę na temat. Tak. Ja się wychowywałem w firmie bagażnikowej od najmłodszych lat, więc też słabych bagażników nie sprzedaję. Okej, a pomysł jakiś tam już wstępnie mamy zarysowany, wiecie, oni mają bagażniki, my mamy hak, wiecie, zaczyna się to powoli składać. Czasami trumny są potrzebne, wiecie, na dłuższe wypady, żeby te wszystkie graty od Agi schować. Także wiecie, nie widzicie jej miny za kamerą, ale tak jest właśnie. Także tutaj widzimy też, zobaczcie, takie fajne rozwiązanie dmuchane, także dobrze, że przyjechaliśmy na targi. Właśnie zobaczcie, takie rozwiązanie po złożeniu, ile to zajmuje w ogóle? Coś wielkości tego pokrowca. Zobaczcie, jakie fajne rozwiązanie. Wrzucacie wszystkie graty, potem to rozpompowujecie, wrzucacie do bagażnika i rewelacja. A my lubimy takie uniwersalne rozwiązania. Także fajne stoisko, fajna ekipa, ale niestety czas ograniczony, bo są rozchwytywani dzisiaj. Także tutaj co chwila ktoś coś chce. Tak. Także fajnie Cię było poznać. Miło No i było. co, myślę, że coś może z tego wyjdzie, nie? Miejmy nadzieję. No, także chodźcie z nami, lecimy dalej. Właśnie to mnie zainteresowało, co to jest ciekawego. Chciałam sobie zerknąć do środka. Fajne rozwiązanie, prawda? No, To powiem jest takie ci półprzyczepy szczerze, chyba z namiotem No właśnie, na górze. właśnie próbuję to rozkminić. A faktycznie, tu jest chyba przyczep. A, tu się kończy przyczepa. I tu masz dodatkowo, Aha, to bo jest... to się chyba tak zamyka. otwiera. No. Tak. I tu masz namiot dachowy i panele słoneczne od razu. Aha, i tu wchodzisz na górę tędy, widzisz, i skakujesz do namiotu i tu masz wyrko. Tu jest tylko wyrko z tej strony. No fajnie estetycznie. Chodź tam zajrzymy do środka. Fajne rozwiązanie, nie? No ciekawe, no, tylko to już przyczepa jest, więc tak musisz mieć samochód do tego i tak. Ale wiesz, nie ma tragedii, nie? Dobra, moi drodzy, następni na naszej liście do zahaczenia, do zaczepienia ekipa Baltic Camp. Znamy się z Instagrama. Cześć oficjalnie, Maciek. Julian, miło mi. Witaj. Opowiadaj, co wy tu macie, co robicie, czym się zajmujecie. Produkujemy mobilne rozwiązania do każdego samochodu. Dla wszystkich, dla każdego, kto jeszcze nie miał okazji spróbować życia poza zabudową, poza zurbanizowanym terenem. To jest pierwsza kuchnia, najmniejsza, jaką mamy, najbardziej kompaktowa, którą jesteśmy w stanie zaproponować. Pasuje dla każdego, dla wędkarza, dla rybaka, dla ludzi lubiących po prostu czytać książkę na łonie natury, zrobić sobie kawkę w podróży służbowej, tudzież prywatnej, uciec na weekend na świeże powietrze, żeby nie spędzać czasu w galerii. To jest najważniejsze, prawda? Dla twojego taty na ryby. Najważniejsze. Dla twojego taty na ryby, idealne. Rozwiązanie fajne, paluszków nie łamie, powolutku się ładnie składa, wszystko się zamyka w ładny boksik, pięknie. Super. Następna, średnia faktycznie kuchenka, którą chcemy Wam pokazać. Fajne rozwiązanie, bo składa się w ładny kwadratowy boksik o wymiarach 50x50, to się wszystko zasuwa. Kuchenki gazowe, z zabudową z każdej możliwej strony, zmieścisz wszystko. Pół swojej kuchni możesz zabrać, spakować i zrobisz makaron, spaghetti, tudzież kotleta też, usmażysz, nie ma najmniejszego problemu. Największa dla rodzin, tak jak chcecie się wybrać całą ekipą, czy spędzić urodziny ze sobą, tudzież jakąś domową, fajną imprezę, na kółeczkach, bardzo fajna, kompaktowa, bo mierzyliśmy do każdego kombi, jakie tylko znaleźliśmy Okej. na rynku, nawet do Suzuki Jimny. No tu jest jak w domu. Konstrukcja jest z aluminium i ze sklejki wodoodpornej, więc ogólnie sprzęty są bardzo pancerne. Okej, Bardzo pancerne. fajne. Grill, na który dajemy dożywotnią gwarancję. Jeśli nie będziesz go używać jako trapów do wyjechania z terenu, tak, to jest pancerny z chromoniklu, nie do zajechania. Fajny Idziemy i dalej? kompaktowy. Dawaj, pokazuj. Chodźcie, co zobaczycie tutaj. Tak wyglądają po złożeniu. Są naprawdę malutkie, kompaktowe, leciutkie. Tą największą się podnosi bez najmniejszego problemu, choć ma i tak czy macie. siak. Czekaj, sprawdzę osobiście. Śmiało. Spoko. A zobacz proszę tą. Czekaj. Uchwyty są z boku. No, To jest leciutkie, prawda? to nic nie waży.
Rewelacja. Mamy No, fajne, najlepsze jest i tak to. Powiem ci, że to nas urzekło, bo nie mamy co robić z ręcznikami. na magnesie zawsze, w każdym miejscu. I to sprzedajecie też? Też, oczywiście, że tak. To się Oczywiście, że odezwiemy, tak. bo to świetne. Moi drodzy, najprzyjemniejsza rzecz ze wszystkiego, kompaktowe i przede wszystkim uniwersalne zabudowy do samochodów. Najdłuższa 120, 950, jeśli chodzi o głębokość, wszystkie mają 50 cm szerokości, gdzie 80%, 90% samochodów ma między nad kolami metr, równy metr. No prawda? w Kadiku Więc, mamy metr z hakiem. Pełny No. wysuw, wyjeżdża całość szuflady. Wow. Można przegródeczki, każda pani, każdy sobie facet znajdzie miejsce dla siebie. Przede wszystkim można je składać jedną na drugiej, lub na takiej podstaweczce, lub na złączkach na airline'ie. Wszystkie gwinty pasują, wszystko można przyłączyć. Z boku na każdą z nich można założyć kratkę mole w konfiguracji 2, jedna na środku, plus do tego nasze szuflady na lodówkę, które założysz bez jakiegokolwiek wiercenia, przekładania, dlatego że śruby pasują do oryginalnych naszych montaży, więc jak chcesz. Tu mamy wersję uchylną, tu mamy wersję płaską, szufladka jeszcze jedna mniejsza, to jest 950, pokazana pusta, pełny wysuw, w ogóle bez dwóch zdań, Czad. nie ma się czym przejmować. Pokaż tą Mieści wersję wszystko. uchylną, bo to jest A. ciekawe. Zdecydowanie tak, dawaj, śmiało, Tak? Mogę? Nie śmiało, spodnie? śmiało, dalej. Patrzcie śmiało. to. Rewelacja. I zobaczcie, możecie dać to wysoko, a macie dostęp do... Gdzie to się otwiera? Tak jest. A tu jest, dobra. I macie dostęp akurat do zasilacza w tym Makaron, przypadku. to jest makaron. To jest makaron. Ale to jest świetne. Uniwersalna zabudowa o wymiarach 750 na 750 pasuje do każdego kombi, do Okej. każdego samochodu. Jeśli ktoś chce spróbować albo na co dzień używać, inżynier, geodeta, No. budowlaniec, tudzież nawet ja, zwykły człowiek, który wożę trochę szpej ze sobą. Czasem kamerę, czasem foldery, czasem katalogi, czasem coś do pracy, teczki, aktówki. Wszystko się tutaj mieści. Szuflada oczywiście z pełnym wysuwem, choć wzmocniona tu na środku ze względu na szerokość. Przegródka raz, 2, 3, 4, 5. Masz pełną dowolność. Aha, bo tu masz otwory. Tak jest. A, czad. Tak no. jest, pełna dowolność Super. montaży. Można ją spiąć tak jak pozostałe na pasie do oryginalnych montaży w samochodzie, do uchwytu. Tutaj z tej strony będzie widać, jak pas poprowadziliśmy. Da się spuścić pas w dół i puścić go poziomo po podłodze, żeby nie odebrał Ci przestrzeni załadunkowej Jasne, w samochodzie. Super. Tu naprawdę celujemy w tak zwane dziewice kempingowe, czyli ludzi, którzy zamiast spędzić weekend na świeżym powietrzu, idą do galerii. Chcemy ich zmusić wszystkich, żeby wyszli z galerii, pojechali z nami odpocząć sobie na świeżym powietrzu, ugotować obiadek, samemu go zrobić, a nie jeść McDonalda na trzecim piętrze galerii M1. To prawda? mamy podobną misję, bo my też staramy się ludziom pokazać, że to wcale nie jest trudne i można naprawdę stosunkowo niewielkim Prawda? kosztem zrobić coś fajnego. Prawda? Da się. I można, tylko wystarczy chcieć wyjść na świeże powietrze i zaznać trochę tej przyjemności, prawda? Wszyscy się chowaliśmy na trawnikach, Zgadza wszyscy się. się chowaliśmy na Zgadza się. trawnikach, Tylko trzeba tym młodemu pokoleniu pokazać. prawda? Uchwyt XXL na koło, największy, zmieści kanistry z paliwem ustawione w ten sposób wzdłuż. Obciążenie maksymalne, jakie tylko można nałożyć na niego, to jest 120 kg. Uważam, to jest bardzo dużo. Kwestia tylko, czy wytrzymają oryginalne śruby w samochodzie. Uchwyt na łopatę, uchwyt tutaj mamy w systemie Airline, więc można tu i kolucha założyć, i wszelkie inne wyposażenie z Airline'a, czy śrubę, czy kolucho, wszystko pasuje. No i nasz nieśmiertelny uchwyt na papier na magnesie. Tak. Uchwyt z nami wraca, bo jest świetny. Ale to świetne. Olek, oglądaj tam, wiesz, rewelacyjne rozwiązania na twojego Land Cruisera. Fajne, naprawdę fajne. Jeszcze masz jakieś bajery, czy masz jeszcze coś To ukryte? wszystko, z laską i w gardle kończymy. To dzięki wielkie w takim razie, fajnie było poznać. Wzajemnie, Lecimy wzajemnie. dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia w terenie. No i jak pierwsze wrażenia? Trochę chaosu. Jak to zwykle na targach, głośno, chaos, Dużo ludzi, dużo ludzi, ale dużo naprawdę, rzeczy do oglądania. tak, naprawdę dużo fajnych rozwiązań, takich pod nas Holender, takich wiecie, światełka, zabudowy, uchwyty, także Największy hicior, uchwyt na papier. tak, zobaczycie ten uchwyt na papier, już z nim dzisiaj wychodzimy, tylko przyjdziemy później, bo już nie mieliśmy rąk, gdzie to wszystko włożyć i przyjdziemy później, ale uchwyt na papier jest rewelacyjny, także od następnego wyjazdu zmienia się wszystko. Dobrze, idziemy dalej, oglądać. Chodźcie z nami. Macie? Cześć, Dorota. A ta Maga za kamerą jak zwykle. Cześć, cześć. Co robicie ciekawego? Pochwal się. Robimy przyczepy dla ludzi, którzy jeżdżą offroadowo, ale nie tylko, dla podróżników. Mówię
Mówi się o tym, że są to przyczepy offroadowe, ale tak naprawdę dają możliwość wjazdu tam, gdzie wjedzie Twoje auto, niekoniecznie terenowe. Bardzo fajnie się prowadzą. My je lubimy. Pierwsze zrobiliśmy dla siebie, przetestowaliśmy, a potem oddaliśmy je w ręce klientów. Sprzedajemy, wynajmujemy. Wynajmujecie, to jest fajne słowo i tu już rozmawialiśmy poza kadrem, że wynajmujecie je w dobrych cenach, To prawda. ale nie zdradzimy wam za ile. Musicie sobie wejść na stronę Maturi. Tak, zapraszamy na Instagram, słuchajcie, bo tam jest chyba najwięcej informacji. Końcówka Maturi Trailers. Tak, nie zdradzę wam za ile, ale powiem wam, że korci, żeby wypożyczyć i wziąć na dłużej. Być może, już tutaj coś rozmawialiśmy, może się uda, że pojedziemy na jakiegoś tripa już z taką przyczepą, żeby pokazać wam jak się z tym jeździ, bo powiem wam szczerze, no naprawdę cieszy to oko. To naprawdę jest taka zabawka, która cieszy oko. I jest możliwa do pociągnięcia przez każde auto, bo ta 750 Ta ma się do... 750, I tak. tutaj mamy ogrzewanie już, tu jest wszystko? Jest ogrzewanie postojowe, markiza, lodówka, kabina prysznicowa. Tu zwykle odbywa się najwięcej imprez. Stoimy, gotujemy, gadamy. Okej, no tak, no to jak widać dzisiaj, nie? Dokładnie Także tak. Jest miejsce na półeczka na jakieś dobre rzeczy, bareczek. No powiem Ci naprawdę fajnie. Widziałem to na Instagramie, ale nie spodziewałem się, że to wygląda aż tak dobrze w rzeczywistości. Miło słyszeć, dzięki. I zostawcie dużo łapek, to wiecie, będzie okazja sprawdzić, możemy dla Was to przetestować, ograć to fajnie w terenie. Nie wiem, czy nasz Caddy nie będzie zazdrosny, jak to podepniemy. Fajnie, naprawdę fajne rzeczy, także odwiedźcie Maturi na Instagramie i wypożyczajcie, bo naprawdę fajne. Dzięki! Dzięki za odwiedziny. Maciek wybrał sobie uchwyt do papieru, a ja bym chciała taką kołderkę. Wiecie o tym, że ja jestem z Marzliuszek, prawda? Zobaczcie. Poncho kołderka. Coś dla mnie. Fajne rozwiązanie, no. Ciekawe, a tu Ciekawe, jak to się zapina właśnie. śpiworek masz, no. Aha, zapinasz w ten sposób. Proszę? Aha, i śpiwór się z tego A robi. śpiwór z tego robisz. Okej. I to jest, czekaj. I to jest podgrzewane? Nie. Z ogrzewaczem. Z ogrzewaczem. Jaki czad? No mówię ci, że ja biorę kołderkę. bierz. Kołderkę to coś dla mnie. Ale tylko jeden kolor jest z podgrzewaczem? Nie. Nie, niebieski. Tu masz. Z tyłu jest panel? A, z tyłu jest cały panel plecki, masz podgrzewa. A to jakiś, zobacz jak on z tyłu ładnie wygląda w ogóle. Patrz. Ten nie ma takiego ładnego wzorka. A tylko ten jeden ma takie ładne plecy. Tak, tylko ten jeden. Tylko ten żółty. Żółty ma takie. Fajne. Podoba mi się. Ciekawe. I te sztućce, nie? Jeszcze zobacz. O, tak, to jest ciekawe. Świetna sprawa. Przynajmniej ci się sztućce nie pogubią w samochodzie, bo to sobie zrolujesz i masz fajnie ten. O, narzędki jest, więc składasz i możesz bez problemu schować. W ogóle mają fajne systemy przechowywania. Założyć kratkę z mole i na tą kratkę z mole, patrzcie, takie zestawy z naklejkami, patrzcie, elektronika. Właśnie to mi się podoba, te naszywki, że sobie oznaczasz Nie? tu apteczka, tu masz elektronikę, tam masz coś tam ekstra. Coś tu jeszcze tutaj drugi, niebieski ma ten nadruk. A, niebieskie też mają nadruk, no. Fajne. Super. No i tutaj Na papier. na papier. Rewelacja. Kolejne na papier. Dobra, mamy kolejnego chętnego do gadania. Maciek, Michał, bardzo miło. witamy na stoisku Osram I Haku Automotive. i Haku Automotive. Dokładnie. Po co tu trafiliśmy? Chodźcie, coś Wam pokażę. Przyciągnęły nas rozwiązania tego typu, bo jak wiecie, próbujemy dobrać oświetlenie do naszego Caddiego, także szukamy rozwiązań tego typu i okazuje się, że oni mają coś fajnego, co nie zabije nas cenowo. Tak, bardzo fajna lampa. W odróżnieniu od niektórych producentów z Dalekiego Wschodu, tak zwanych my friendów, ma homologację drogową jako światło drogowe, czyli tak zwane długie, więc nie mamy problemu w razie kontroli policyjnej. Tu akurat zamontowane na atrapie od Forda Rangera, którego mamy obok, więc no, bardzo fajne rozwiązanie. Świeci to na około 300 metrów, więc światła wystarczy każdemu na krętych górskich drogach bądź w leśnej głuszy. Tutaj te rozwiązania w ogóle rewelacyjne. Zobaczcie, jakie mają fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
No właśnie włączyłeś system powiadamiania w Hiszpanii, bo w tej lampie jest ukryty eSIM, który wysyła anonimowo lokalizację nadajnika po to, żeby w razie awarii czy wypadku móc od razu powiadomić służby i zawiadomienie trafia do Centrum Kontroli Ruchu, które decyduje o tym, czy wysłać i jakie służby wysłać na miejsce zdarzenia. Także naprawdę fajne rozwiązanie. Jest to wymagane w Hiszpanii dla pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii od 1 stycznia 2026 i Hiszpania jest pierwszym krajem, która wprowadziła coś takiego, a moim skromnym zdaniem jest to jedna z niewielu decyzji nam miłościwie rządzących, panujących, która realnie wpływa na zdrowie, życie i przede wszystkim bezpieczeństwo nas jako użytkowników dróg. Więc mam nadzieję, że to rozszerzy się na pozostałe kraje Europy i zastąpi trójkąt bezpieczeństwa już nieco archaiczny. Co masz fajnego, czym byś się chciał pochwalić? Bo Ojejku. widzę na przykład oświetlenie rowerowe. Nie wiedziałem w ogóle, że Osram robi oświetlenie rowerowe, a jak wiecie, Odludek jeździ też na rowerze. To prawda, mamy akurat tu są nowe gamy, jeżeli chodzi o oświetlenie rowerowe Osrama. Do naszej standardowej gamy Let's Bike Race dołączył Compact i Explorer. Compact, tak jak Race, ma homologację drogową, co jest też dosyć wyjątkowe. Może wydać się to śmieszne, ale docenicie to, szczególnie docenią ci, którzy jadą z przeciwka, bo te lampy rzeczywiście nie oślepiają innych użytkowników. Jest odcięcie zrobione? Tak, jest dokładnie Jak w samochodzie. odcięcie zrobione. Dokładnie. Natomiast Explorer jest poza drogami publicznymi, w offroadzie używany. Tutaj jest moc 1000 lumenów. Widzę. A żeby tak zobaczyć, co to jest 1000 lumenów, to powiedzmy, że lampy samochodowe mają około 2500 lumenów, więc Okej. to naprawdę robi robotę. Natomiast ma też tryb migania, ale uprzedzam, do używania naprawdę w lesie, jak nikogo nie ma, bo błyskanie 1000 lumenów powoduje oślepianie i to bardzo mocne. Mamy też lampy, tutaj są w zestawie z lampami tylnymi, ale można też solo kupić. Co ciekawe, mamy też w tych modelach lampy ze światłem hamowania, więc to też wzmacnia bezpieczeństwo. Okej, z jakimś czujnikiem ruchu, Tak, z jakimś... jest żyroskop w środku O, i ty. są światła hamowania, więc naprawdę takie przemyślane rozwiązania, więc warto naprawdę pochylić się nad rozwiązaniami, bo Osram to nie tylko żarówki, ale też naprawdę szerokie portfolio produktów od lamp inspekcyjnych, jumpstarterów, kompresorów. Mamy też panele fotowoltaiczne, kamery cofania, które też mamy do karawaningu, no bo większość samochodów teraz ma kamery cofania w standardzie. Super rozwiązanie, fajnie się przyzwyczaić, ale jak przypniesz przyczepę, no to już za przyczepą nie widzisz. Ja sam wiem, bo kupiłem Cadiego bez kamery i musiałem zamontować, więc zamontowałem lusterko. No to widzisz, no to teraz masz taki zestaw, to jest akurat No to jest rewelacja, widzę niepodłączone. tu podgląd. Tak, podgląd jest super, tutaj mamy kamerę bezprzewodową, tutaj mamy monitorek bezprzewodowy, jest A to niepodłączone. jest bezprzewodowe, rewelacja. To jest bezprzewodowe, tutaj wpinamy monitorek w gniazdo zapalniczki. Co prawda jest to dosyć duży format i tam antenki szpecą, ale obraz jest naprawdę bardzo fajny, Full HD. Tak samo kamery, co ciekawe można podłączyć 4 kamery do jednego monitorka, więc świat i ludzie. O kurczę, czyli można sobie zrobić monitoring samochodu ze środka i dla bezpieczeństwa. Nie tylko, bo zasięg tych kamer systemu bezprzewodowego to nawet 100 metrów, więc Jeszcze zrobić wykrywanie i powiadamianie jest idealne dla bezpieczeństwa na kempingu. przekażę to do działu rozwoju. Rewelacja. Słuszna uwaga, naprawdę. To mi się podoba. Naprawdę fajne rozwiązanie i fajnie, że przyjechaliśmy, fajnie, że przyjechaliście, no bo tak naprawdę no, ja byłem pewny, że Osram robi żarówki. Nie tylko. Ewentualnie latarki, takie rzeczy, nie? Ale no, jak widzę tu ogrom asortymentu, Bardzo fajne też jumpstartery, czyli jeżeli poszalejemy... bez tego się nie ruszam na kemping. Już się nauczyłem, że bez jumpstartera się nie No ruszam. to mamy coś takiego, to jest akurat jumpstarter 1500 amperów, tutaj mamy już tylko 12% baterii, bo były używane. Funkcja powerbanku, Latarki? odpalanie... Tak, tutaj mamy latareczkę, Jasne, możemy spoko. sobie włączyć. Funkcja boost jest, czyli zupełnie puste baterie jesteśmy w stanie odpalić, Okej. więc naprawdę rewelacja, ale chcę Ci pokazać coś fajniejszego, które wprowadziliśmy dosłownie kilka tygodni temu. Tak, rzuciło mi się to w oko. Trochę większe. Śliczne urządzenie. To jest batery Start Pro 3000 i rzeczywiście Pro nie jest na wyrost, bo jest to zarówno 12V, czyli do osobówek, jak i 24 i 1,5 tygodnia temu miałem przyjemność, naprawdę przyjemność, odpalania 13-litrowych silników diesla w ciężarówkach Scania. Z tego I naprawdę- maleństwa? Tak.
3 odpalenia bez ładowania i jeszcze mamy 70% baterii. Więc czego chcieć więcej? A No. cena też nie zabija. Ile? A ile byś zapłacił? No nie wiem, no patrząc, że ma urządzenia 400, no nie wiem, 1000? Trochę więcej, około 1460 zł. Okej. Ale możesz odpalić ciężarówkę. Jak sprawdzałem na popularnym portalu ogłoszeniowym, jedno odpalenie ciężarówki usługowo to koszt 500 zł, więc można zarobić. Patrzcie, jest pomysł na zarobek. Wrzucimy do Cadiego i w trasie będziemy ratować. Prawda? Super, fajne rozwiązania, naprawdę fajne zabawki. Myślę, że Was odwiedzimy. Przede wszystkim myślę, że musimy to przetrawić, ale myślę, bo tu już, zobaczcie, tu już ta lampa na nas czeka. Tak. Ona już tutaj jest odłożona dla nas specjalnie. Także jest szansa, że jeszcze dzisiaj z nią wyjedziemy, tylko wiecie, muszę porozmawiać z księgową. Ale takie mamy mocowania też robimy indywidualnie do grilla samochodowego. Możemy zamontować też takie lampy z homologacją drogową Osrama i to też naprawdę nie zabija cenowo, a świeci naprawdę dobrze. Około 300 metrów oświetlenia dodatkowego to jest naprawdę bardzo dużo. Potwierdzam, nie zabija. A ja jestem z Kąpiec. To dobrze. Dobra, to co? To w razie czego kontaktować się przez HK Automotive? Haku Automotive to jest nasz dystrybutor Schaeffler, mają sklep stacjonarny, mają sprzedaż internetową na swojej stronie, telefonicznie można też z nimi się porozumieć, także zapraszam serdecznie i zapraszam też na targi, jak jeszcze ktoś nie był. Super, dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, kolejni chętni. Dachowe namioty, znacie je już z Instagrama, bo byliśmy już u nich, ale nigdy nie mieliśmy okazji pogadać na odcinku. Także dobry. oficjalnie, cześć, Maciek. Tomasz, dachowe namioty, Tarnowskie Góry Gliwicka 200, Tentbox, najlepsze namioty na świecie. Całą noc ćwiczył. Powiedz, co tu macie, czym handlujecie i co pokazujecie, bo macie fajnych kilka rozwiązań, o których nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy. Pochwalcie się. Tak, mamy namioty Tentbox, to jest podstawa, jest 5 standardowych namiotów, od Go najlżejszego, który ma 33 kg, po Light 2.0 i Light XL, który ma 133 i 180 cm szerokości. Testowany w Wielkiej Brytanii. No właśnie chciałem powiedzieć, co to za marka w ogóle, bo niektórzy mogą nie znać, nie? Tak, jest to marka z Wielkiej Brytanii, która już jest 10 lat na rynku. No i mamy już ponad 100 000 użytkowników. My jesteśmy pierwsi w Polsce, którzy sprowadzamy. Testowane w Anglii też mówiłem. No to znaczy, że leje u nich non-stop, więc nie przecieka. Jak Nie przeciekają, dokładnie. Jest 5 lat gwarancji. I co tu macie ciekawego oprócz tych namiotów? Bo widzę, że macie fajne... Tak, jest Kitchen Box No to od chodź Tentbox. podejdziemy. Kitchen Box od Tentbox, który jeszcze nie jest dostępny w Europie. Mamy tylko demonstracyjny. Jest to taka skrzynka, która się wkłada do bagażnika i można sobie zrobić prawdziwy kemping. Mamy też Anker Solix, który ma stację ładowania i solary. Fajne. Mamy też zabudowę z IQ Camping z Niemiec, naszego zaprzyjaźnionego, który też handluje Tentboxem. Ale zabudowy nie widziałem. To musisz Tak. mi pokazać, bo nie widziałem. Tak jest. No i co jeszcze mamy? Lodówki mamy jeszcze. I macie lodówki. Kompresorowe. proszę. Tak jest. A, musimy pooglądać. Tak. Także no powiem Ci, naprawdę stoisko robi wrażenie na tle innych stoisk. Nie ma się czego wstydzić. Dziękujemy bardzo. Powiem Dziękujemy. tak, Śląsk jest dumnie reprezentowany przez wszystkie firmy, które znamy. Dumnie reprezentujecie Śląsk. No Śląsk górą, no co ja powiem. No dokładnie. No, Górny Śląsk. Dobra, to dzięki wielkie w takim Dziękujemy. razie. Lecimy dalej. No ten blok jest najlepszy. Ja będę się... No tak, no ten boks jest dobry, no. Później się rozliczymy, nie? Dokładnie. No i lodówki właśnie. A właśnie, lodówki, no pokaż lodówki jeszcze. Mamy dwie lodóweczki. 30 litrów. A, Alpi Cool, no. Tak, minus 20 do 20. Mamy też drugą na 24 litry, ale tamta jest na Makita, nie? Na baterię Makita. Okej. No, chcę opuść. Zobacz. Już pani pomoże. No, okej, jak? Przejść sobie w tą stronę, żeby pani nie uderzył. Mamy możliwość teraz na górę. O jacie, ile miejsca. Zobaczcie, to pomysł na emeryturę. Na emeryturze będziesz się wspinał na górę. Nie słychać cię, bo nie masz mikrofonu. A to co masz to? No, także fajna sprawa. No. I to jest, jeszcze raz, to jest Volkswagen w wersji... California w wersji Ocean. Okej. I to tak to wychodzi z fabryki. Zobaczcie, mamy fotele, tam z tyłu jest spanie.
Tu mamy łóżko, jest podłączenie wody, jest zimny prysznic, jest ogrzewanie, są łóżka, miejsce do spania u góry, na dole mamy lodówkę, kuchenkę, zlew, tak? Tak, to jest źle. I jacie. Fajne. I jest w przedziale cenowym, który jest akceptowalny, więc fajnie. Super. Wszystko tu masz, klimatyzacja, oświetlenie, wszystko tu masz. Fajne. No powiem Ci szczerze, zaskoczenie. I co? I teraz Jolko, lodóweczki. Niestety nie ma tej, którą musieliśmy sprawdzić, nie? No właśnie. Tą sobie dał, tak kupimy. Chcieliśmy taką szufladkową zobaczyć, ale nie mają jej niestety. Musimy się zadowolić tym, co jest. Ale wracając. Lodóweczki, które jeszcze to nie jest? mamy. Jakaś skrzynia, też lodówka. Tylko Też taka lodówka? bardziej No. survivalowa. Terenowa. A tu jest pewnie też lodówka, tylko przenośna. Pokrowiec na kostkarkę pewnie. A, tak. I co? Fajne Także rzeczy? wracając, lodóweczki, kibelki. Ta jest Co fajna, zobaczcie. Ta podłokietnikowa jest fajna. Tak, taka dosyć Stosunkowo- pojemna. Stosunkowo nieduża i tamta druga jest też fajna. Tak, i pan powiedział, że ta czarna nawet ma funkcję podgrzewania. A biorąc pod uwagę, że ona jest naprawdę nieduża, zobaczcie do dłoni. Jest stosunkowo nieduża. Pozajmowani wszyscy, więc nie będziemy im przeszkadzać. Ale stoisko fajne, no oczywiście kanapy, obrusy, Jolko. Fajnie wygląda stoisko, ale lecimy, nie będziemy przeszkadzać. A, i jeszcze fajne rozwiązania. Fajne podgrzewacze do wody na dach. Fajne rozwiązanie do prysznica. Montujecie na dach, nalewacie wodę Tak, i ogrzewa Pojemnik się na to wodę. na słońcu. Fajna sprawa. razem z słuchawką. No, całkiem Super. fajne rozwiązanie No, do ciekawe auta. rozwiązanie. Moi drodzy, patrzcie, jakie fajne rozwiązanie z Pekrona. Tu nam pan sprzedał. Pytanie, czy to zadziała z naszym, ale macie chargera, ładowarkę DC-DC do stacji. Tu wpinacie z tej strony kablami do akumulatora, z tej strony do stacji i macie akumulator hotelowy. Można by to oprzeć na systemie, który już mamy, tylko dołączyć ładowarkę. Ta ładowarka kosztuje połowę tego, co inne firmy. Około 600 zł, tak? Prawie 700. No, prawie 700 zł, więc no generalnie macie smart chargera, który nie rozładuje wam akumulatora, będzie dbało o to, żeby ładować akumulator. Stację zasilania. Fajne, nie? Ciekawe rozwiązania, tak. Fajne, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy poczytać, ale no i cena dobra i tu rozmawialiśmy, że jakość też jest fajna w stosunku do tego, co oferuje konkurencja, że wcale nie ma czego się wstydzić i że jest to całkiem spoko. Także no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No inspiracji jest tutaj od groma, więc naprawdę chodzimy i głowa już po prostu się gotuje. Musimy iść coś zjeść w ogóle. Tak, trzeba iść coś zjeść właśnie, bo już zaczynamy, znowu idziemy w tą samą stronę. Tak, tylko chciałem zobaczyć, kto mówi z ciekawości. Dobrze, chodźcie, idziemy dalej. Idziemy dalej. I moi drodzy, z tego gościa kojarzycie? Bukowisko w zeszłym roku, 2 lata temu chyba. 2 lata temu, rok temu też byliśmy, tak? Byliście, ale ciebie chyba mnie nie było, tak jest. Także z Bukowiska gościa znacie. Olkuskie wyroby emaliowane, najlepsze wyroby w Polsce. Tak, jedyne, najlepsze, trwałe, zresztą sami korzystacie, wiecie najlepiej. Niesamowity pasjonat tego, co robi. To jest przykład na to, że można robić produkty z pozoru proste jak kubeczek, a robić to z taką pasją. Tak, tu jest akurat wybrałem coś z Tolkiena. Także, że można robić coś z pasją takiego stosunkowo prostego, I nie? jeszcze o tym opowiadać tak, jakby to było nie wiadomo co. Słuchajcie, no to jest niesamowita rzecz. Zaczęliśmy od takiego garnuszka, a skończyło się na innych produktach, ale to jest nasz początek. Niby nic, ale każdy miał takie coś w kuchni, każdy z tego korzystał. Wiecie, ile osób trzeba, żeby zrobić ten garnuszek? 20 osób. Wyobrażacie sobie Co ty 20? mówisz? No, 4 operacje tłoczenia samego korpusu, 4 operacje samego ucha, później zgrzewanie i pole 11-osobowe malowania ręcznego. Pierw wewnątrz, na zewnątrz, przez suszarkę, pucowanie. To jest niesamowite. Jakbyście widzieli na produkcji, jak mrówki stoimy, tak? Jeden drugiemu to pokazuje. No właśnie mamy zaległy odcinek u was, nie możemy dotrzeć. Nie możemy dotrzeć, żeby nagrać, jak się to produkuje. Zobaczcie, pokażę wam, czekaj, zabiorę na chwilę, zobaczcie tam te piękne czajniczki u góry, tam o, widzicie? Także wiecie co, jest taki cichy plan, że może taki trafi do naszego busa. Co wy na to, jak dacie dużo łapek, To zrobimy. no, także macie presję, jak chcecie oglądać kawę w takim pięknym czajniczku, to dawajcie tam łapki. Jak wam idzie dzisiaj? Zadowoleni chyba, Bardzo co? zadowoleni. Słuchajcie, bardzo dużo rozmów, naprawdę atmosfera świetna, nie spodziewaliśmy się. Ogólnie tak, a jeszcze jak was zobaczyłem, Dokładnie, te nasze ścieżki się często schodzą, nie? Także jak widzicie, sami pozytywni ludzie
To co, który kubeczek wybierasz? Wszystkie. Wszystkie? Dziękujemy bardzo, było super. Dzięki wielkie, do Super było, zobaczyska. dziękuję bardzo. No i już po wszystkim. Targi były tak dobre, że wyładowaliśmy wszystkie możliwe baterie. Wyładowaliśmy wszystkie baterie do kamery, wyładowaliśmy Mikrofony. także Wszystko się wyładowało. mówimy do Was w zaciszu samochodu, bez mikrofonu. Już nie chcieliśmy tam mówić, żeby dźwięk był znośny. No i co, mamy godzinę za 27. Także No tak, jesteśmy zaliczyliśmy całe, od 10 do 18. od 10 do 18 i tak, i porozmawialiśmy ze wszystkimi, którzy nas interesowali, zdobyliśmy nowe kontakty, nowe doświadczenia, nowe pomysły, nowe wizje, głowa pełna pomysłów. Teraz tylko trzeba je zrealizować. Trzeba nazbierać pieniędzy i je zrealizować, bo niektóre pomysły są stuknięte i dosyć drogie, ale to może Wam kiedyś powiemy. Na razie cicho. Także tyle. No i co? Kończymy odcinek, bo już jest późno, a mamy jeszcze 1,5 godziny do domu. Także co? Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Dokładnie, puśćcie odcinek dalej, dajcie mu żyć. No i tyle, no co moi drodzy. Polecamy Expo Kraków zupełnie bezinteresownie. To nie jest współpraca, to nie jest... A mogłaby być? A mogłaby być zasadniczo jak wszystkie nasze takie tego typu akcje. Także dzięki Raxo za wejściówki. No i co? Polecamy Expo Kraków, także w przyszłym roku zapraszamy. Myślę, że będzie równie fajnie. Wyciągnęli ponoć wnioski z zeszłorocznej edycji. No i co, moi drodzy? Nie zamulamy. Nie przedłużamy. Dokładnie. Jedziemy do domu, a Wy trzymajcie się i do następnego odcinka. O Jezu, żeśmy się wrąbali. Ile? 10 minut. Dobra, pomału. Coś się musiało stać. No nie wiem, czy nie warto zjechać na prawo. No to chyba musieli mieć popsute bramki w tamtą stronę, bo jak jechaliśmy do Krakowa, to na drugiej bramce nie chciała się nam otworzyć. Także chyba coś było popsute.